ponieważ wygląda, żeby pokazywać swój wizerunek i ja też. Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Właśnie jedziemy do Mudżu na wycieczkę dwudniową. Spotkamy się tam razem z znajomymi mojego męża i będziemy po prostu siedzieć, zrobimy grilla, taki wyjazd ze znajomymi, spotkanie. Tak naprawdę wiele w Mudżu się nie dzieje i tam będziemy w pensjonacie. Jest jedyna rzecz, która jest tam ciekawa, ale my jesteśmy trochę za wcześnie, bo jak wiecie, w Korei jest teraz sezon jesienny, w Polsce też, gdzie Korea zmienia kolory na kolory jesienne, czyli na brązowe, żółtawe, pomarańczowe i tam jest bardzo ciekawe miejsce, znane właśnie z pięknych widoków, ale niestety my jesteśmy trochę za szybko, o tydzień za szybko, możliwe, że już coś się tam pokaże, ale nie jestem stuprocentowo pewna. Za to my na pewno sporo będziemy sobie tam spędzać czasu z znajomymi. To jest właśnie po to ten wyjazd, żebyśmy z nimi mogli spędzić czas. Ja właśnie dostałam od mojego męża witaminę. Chciałam wam powiedzieć, że dostałam taką witaminę w proszku. Pierwszy raz się z nią spotkałam, bo wcześniej ta sama firma, możecie kojarzyć, jest bardzo popularna z witamin wyglądających w taki sposób butelkowych. Ja nigdy nie próbowałam tych witamin, ale tą proszkową sobie z chęcią spróbuję. Trzeba jakoś witaminy zapełniać. Troszkę się obawiam, bo raczej nie jestem fanem proszkowych witamin. To jest taka koreańska rzecz bardzo, więc spróbujemy na wizji. Jest to dziwne uczucie, kiedy się wsypuje taki proszek i powoli się łączy ze śliną i wtedy lepiej się ją połyka. Jest to trochę kwaskowate, ale to jest nawet całkiem przyjemne. Przykład, będąc w żłobku, wczoraj mieliśmy spotkanie twarzą w twarz z nauczycielką Eliasza. To było takie cosemestralne spotkanie z nauczycielem opowiadających o progresie Eliasza w żłobku. Za każdym razem, jak jesteśmy w żłobku, dostajemy właśnie takie witaminy. To też jest taka, nie wiem, chyba niepisana zasada, że przy spotkaniach jakichś ważniejszych lub nieważniejszych rozmowach otrzymuje się właśnie takie witaminy w prezencie, żeby można było sobie wypić. Myśmy nie wzięli, ale mój mąż i tak za każdym razem, jak spotyka się z pracy z jakimiś ludźmi, to oni za każdym razem dają mu w prezencie właśnie jakieś buteleczki soczków, witamin, jakieś słodkości, kawy. Za każdym razem tak jest i przynosi później do domu torbę pełną właśnie jakichś napoi. I dotarliśmy na miejsce, do miasta Mudżu, czyli miasta taekwondo, z najlepszym centrum taekwondo w Korei oraz największym centrum sportów zimowych w Azji. Let's go. Jechaliśmy do jaskini z widem.
Jak widzicie, wygląda to tak trochę specyficznie. Nie jestem pewna, czy ona została wybudowana, czy po prostu już była wcześniej, ale atrakcja jest dziwna. Specjalnie na pewno bym tutaj nie przyjeżdżała, ale jako że jesteśmy po drodze, no to znajomi powiedzieli, że nie ma problemu, żeby tutaj zajechać, ale ogólnie nic ciekawego. Na końcu tylko jest sklep z winem produkowanym tutaj w okolicy oraz jedyna ciekawa rzecz, która mnie zainteresowała, ale nie mogliśmy już skorzystać z niej, to była kąpiel nóg w winie. Nie wiem, w czym to by mogło pomagać. Wiem, że kiedyś się właśnie tak produkowało wino, czyli chodziło się po winogronach, dzięki czemu tak wyciskany był sok, ale tutaj tylko się namacza nogi w winie. Wino było do spróbowania malutko i jednak nie smakowało, pachniało winem, ale jeżeli chodzi o smak, to był bardzo, bardzo słodki, więc było to takie nietypowe. No i teraz to będziemy lecieć w dalsze, kolejne miejsce, pewnie pojedziemy gdzieś na zakupy. Jesteśmy już w naszym mieszkanku. Chciałam Wam szybko pokazać, jak mniej więcej wygląda. Oczywiście tutaj znajduje się wejście razem z podestem na buty. Mamy 2 pokoje, kuchnię oraz salon. I wygląda to tak całkiem nieźle, to mieszkanie. Jestem nawet zadowolona, bo jest naprawdę duże. Jest sporo miejsca. I mamy pierwszy pokój, to nie jest nasz. Przegraliśmy niestety grę i tutaj będzie znajomy Chrisa razem z jego dziewczyną. Tutaj po prawej od razu stronie mamy kuchnię z dużym stołem, jest na herbatę coś. Widzę, że jest taka kuchenka, ale nie palnikowa, tylko kuchenka elektryczna. Do tego oczywiście szafki z sztućcami, pewnie jakieś miski, no garnki i oczywiście też mamy lodówkę, jeżeli byśmy chcieli, dużo mniejsza niż ta, którą mieliśmy w Seulu, ale jest wystarczająca, bo my i tak nie będziemy tutaj jeść. Jeszcze jest jedno inne mieszkanie, gdzie jest miejsce właśnie na jedzenie, gdzie będziemy jeść, grillować i tym podobnego. I tutaj znajduje się też mikrofala na ziemi i mamy, tak jak w koreańskim mieszkaniu, tak jak u nas w mieszkaniu na przykład, mamy 2 łazienki. Jedna jest tu, taka główna łazienka, dostęp dla większości z prysznicem. Na szczęście nie jest to tak zwany wet bathroom, ponieważ mają tutaj normalny prysznic. Do tego jest toaleta razem z bidetem, więc jest to, powiedzmy, całkiem niezły luksus, można by tak powiedzieć. I od razu od tamtej strony mamy nasz pokój. Nasz pokój nie ma łóżka, tak, dlatego była gra. Kto przegrał, ten śpi na podłodze i niestety dzisiaj ja nie mam trochę szczęścia, dlatego tak wyszło. I mamy dlatego szafę i tam właśnie znajdują się materace razem z poduszkami i kołdrami, ale za to mamy naprawdę ładny widok, bo mamy mieszkanie z balkonem i od razu widok jest na góry. Widzicie, pięknie tu wygląda. Za chwilę pójdziemy na dach, to Wam pokażę, jak na dachu wygląda, bo jest wejście, zaraz też Wam to pokażę. I jest do tego łazienka. Jest troszeczkę mniejsza, ale także ma podstawowe rzeczy, jak prysznic, toaletę z mniej podstawową rzeczą, czyli z bidetem. I wygląda tak całkiem nieźle. Wygląda to bardzo zadbanie, więc jesteśmy zadowoleni z tego mieszkania, tym bardziej, że salon wygląda też całkiem okazale, ponieważ wygląda w taki sposób. Naprawdę super. Jest tutaj kanapa właśnie taka ala skórzana, do tego mamy stoliczek, telewizor, air conditioner, którego i tak nie będziemy używać. Jest tutaj ciepło, ponieważ podłoga jest ogrzewana, więc
czego można chcieć więcej? Myślę, że jest super i mamy oczywiście też balkon w salonie, więc naprawdę fajnie. I to jest budynek 3-piętrowy, 4. piętro, koreański 3-piętrowy, a 4. piętro to jest właśnie nie sufit, dach. No właśnie, balkon na dachu można by. Też możemy wyjść, jest wyjście na taką ala klatkę schodową i mamy 4. piętro. W piętrze znajdują się 2 mieszkania, klatka schodowa, jak można zauważyć, jest ona na zewnątrz. Maybe it's a good thing, got a good thing coming, it's a good thing, that we're not who we used to be. No, spójrzcie, taki clamping. Clamping on clamping. To nawet można być na środku ulicy i żadnego samochodu, nic nie jeździ i naprawdę teraz już jest pełno drzew, które zmieniają kolory, a myślę, że już w przyszłym tygodniu naprawdę będzie tutaj nieźle wyglądać, jak całe te góry pokryją się właśnie takimi żółtymi, czerwonymi kolorami. Te góry nie mają drzew iglastych, a mają właśnie drzewa liściaste, więc wszystko tutaj, tak jak patrzycie, w tej całej dolinie pokryje się różnymi kolorami, więc będzie tutaj nieźle wyglądać. Mój przystojny mąż idzie z przodu. Jest. Na poletku jeszcze ostatki kapusty oraz szczypiorku. O, oczywiście nie łapało. Po mojej prawej stronie też widzicie na przykład taki inny styl kempingów, karawanów. To są właśnie także bardzo popularne miejsca, bardzo popularny sposób spędzania wolnego czasu, czyli wyjazd na weekend właśnie i korzystania z takich karawanów, takich przyczep, które one tutaj są na stałe. Taki sposób noclegów jest widywany w ciekawych miejscach, gdzie ogólnie przyjeżdża się po to, żeby chodzić po górach, spędzić razem czas, zjeść grilla, a nie korzystać właśnie z dobrodziejstw miasta, czyli odpocząć od zgiełku dużego miasta. Właśnie często są takie miejsca wybierane, gdzie za dużo ludzi nie ma i można potowarzyszyć i można spędzić czas właśnie chodząc. Czas spędzić obcując z naturą. Yes, baby. What season you like? Huh? What season you like? Now. Autumn in Korea is the best? This moment. This moment? Right now? Spójrzcie, tu nawet mają dwupiętrową sypialnią u góry. Na dole jest kuchnia, z tego co widać, kółeczka są. Na zewnątrz też jest basen. Za noc w takim karawanie, w takim kempingu kosztuje to 150 zł w ciągu tygodnia, a 220 w weekendy. I niby jeszcze na sezon letni jest drożej, więc troszkę jest to koszt. Raczej nie nocleg tak samemu z znajomym, tylko właśnie gdzieś wyjazd rodzinny ze znajomymi, bo koszty raczej są spore.
I got that pitter patter. I think your world's gonna shatter. Yeah, when we get down to it matters. You and I. Yeah, don't sit around, make a move. Don't know what you're trying to prove. Taking all this. Przyjechaliśmy do kawiarni, mam teraz chwilę, ponieważ będziemy zamawiać napoje i w ogóle chciałam Wam coś powiedzieć. Ostatnio dostałam od Was komentarze, niedużo, od 2 osób, o tym, że nie pokazuję mojej rodziny ani znajomych w moich filmikach, że na przykład Agnieszka oraz Wiola pokazują i uważacie, że ta osoba uważa, że to jest dziwne. Nie jest to dziwne, ponieważ nie każda osoba jest osobą medialną. Nawet jeżeli pokazujemy swoje zdjęcia w internecie, to nie znaczy, że chcemy uczestniczyć w czyichś filmach, nagraniach i ich wizerunek być upubliczniany w social mediach. Ja rozumiem, że takie filmy dużo lepiej wyglądają, dużo lepiej można fajne są kolaboracje. Oczywiście chciałabym takie rzeczy robić u mnie na kanale, ale niestety moi znajomi nie są osobami aż na tyle publicznymi, żeby pokazywać swój wizerunek i ja to szanuję. Mam nadzieję, że będziecie mogli to zrozumieć i że na początek ja Wam wystarczam. Tak samo nie pokazuję mojego syna. Mój mąż czasami jest osobą nieśmiałą, nie mówi po polsku, mówi po angielsku. Zmienić miejsce, bo przyszli ludzie i nie chciałam przeszkadzać. Dlatego nie będę też ludzi zmuszała do tego, aby byli. Jeżeli ktoś się zgodzi, ktoś będzie chciał, to dla mnie nie ma problemu. Ja z chęcią znajdę jakiś temat do pogadania, do pokazania, ale jak na razie po prostu tak jest, że nie mam kogo pokazać i z kim porozmawiać. Pamiętajcie, że ja mieszkam w Busan. W Busan nie ma takiej dużej społeczności polskiej, nie ma dużo youtuberów, którzy by chcieli kolaborować, mówiących po polsku, więc raczej nie jest to lekkie zadanie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i uszanujecie to, że moi bliscy nie chcą uczestniczyć, choć oczywiście niektórzy o tym zapomnieli, ale na przykład moje siostry były na filmikach, nie mówiły do kamery, oczywiście, bo nie każdy chce mówić do kamery i się czuje przy kamerze dobrze. Mi też bardzo długo zajęło to, żeby rozmawiać do kamery, żeby się na tyle otworzyć, żeby z Wami rozmawiać, bo na przykład rok robiłam filmy, jak zauważyliście, niemówione. Jeżeli widzieliście moje stare filmy, to zauważyliście, że przez rok ja nic nie mówiłam, tylko były napisy. Więc to naprawdę dużo czasu zajmuje. Na przykład ze znajomymi mojego męża też nie chcę ich nagrywać. Nie chcę, żeby się czuli skrępowani w trakcie spotkań, których nie mamy i tak za często, bo mieszkamy na drugim końcu Korei. Ja nie mówię po koreańsku dobrze, więc ciężko jest tak nagrywać filmy. Dobrze, nie chcę tego przeciągać. Chciałam Wam tylko opowiedzieć tyle, bo chciałabym, żeby po prostu ten temat był poruszony i żeby go tutaj w tym momencie uciąć i myślę, że będziecie potrafili po prostu to zrozumieć. 아빠 시켰어? 이거 먹고 있어? 아빠 시켰어? Don't waste my time playing all these games. All coming Myślałam, że będzie to jakiś nudny vlog, ale jednak chyba coś wyjdzie i pojedziemy wyciągiem do góry na samą górę, więc jestem pod wrażeniem, że dzień zakończy się naprawdę ciekawie. Nie wiem, jak to wygląda. Wygląda, jakby tam były takie gondole, że się wsiada do gondoli, tak jakbyście jechali cable car, ale zobaczymy. Na pewno będzie widok super. Tak mi się wydaje. To jest ogólnie resort do zjazdy na nartach snowboardu, bo są także wyciągi te takie stricte już typowe na wjazd na nartach i jedziemy skorzystać.
Jestem ciekawa, jak tutaj ogólnie zimą wygląda jak zjazdy na nartach i właśnie na snowboardzie. Będzie ciekawie kiedyś się wybrać właśnie, bo raczej busa śniegu nie ma, więc my tak czy siak będziemy musieli się wybrać w inne miejsce, żeby właśnie pojechać, poczuć trochę śniegu tej zimy. No, dobra, wybieramy się, idziemy do góry, zobaczymy ile to kosztuje i sobie pojedziemy. Cennik ogólnie kiedy się zjeżdża i wjeżdża nartami. Jest na przykład 7 godzin od 9 do 16:30 i macie około 86 000, jeżeli nie jesteście członkiem jakiejś pewnie grupy. Za mną tutaj jest mapa, jak wygląda ogólnie ten resort i jesteśmy przy górze Dokyu-san. Mieliśmy pojechać do innej, ale oczywiście przez mojego męża okazało się, że jest w innym miejscu, około 2 godziny od nas, dlatego pojedziemy tutaj. Całkiem spory resort, więc powinno być coś ciekawego na samej górze. Gondola z tej... u góry, wiecie co, jest chyba jakaś świątynia. Jakaś restauracja. Może być ciekawie. 1520 metrów Solchongbong, a potem do Yuksan ma 1614 metrów. Taką kolejką zapłaciliśmy około 54 000 za 3 osoby i jak widzicie jest piękny widok, na dole jest jezioro, u góry niby ma być jakaś temple, czyli świątynia, ale to właśnie zobaczymy. Ładny widok jest, ponieważ zmieniają liście swoje kolory, więc jesień, więc wszystko jest bardzo ładnie pokazane. O, bardzo wysoko jesteśmy. Jestem ciekawa, czy to jest najwyższa góra w okolicy, czy jednak są jeszcze wyższe. No to wygląda, że tutaj jest całkiem wysoko. Bo my nie jedziemy na samą górę, czyli na najwyższy punkt tej góry, tylko jesteśmy odrobinę niżej, jakieś 100 metrów około, tak mi się wydaje. Wiecie, 100 metrów idąc prostą drogą nie jest równe pod górkę, więc jest ta duża różnica. Resort nie jest taki duży, bo mają chyba jakieś 3 czy 4 stanowiska właśnie do zjeżdżania i nie są wysokie, bo tutaj nawet można zobaczyć, że jest po prawej stronie właśnie ten zjazd na nartach czy snowboardzie. Mają jeszcze jeden chyba troszkę wyższy, ale nie jest to za wysoko. Bardziej tak dla początkujących fanów zjeżdżania na nartach czy na snowboardzie. Nie pamiętam, kiedy byłam ostatni raz tak wysoko. Chyba z moimi siostrami, jak wjeżdżaliśmy na Soroksan. Wow. I tak, żeby to było w Korei. Obraz teraz zmienił. Tam tak zielono, żółto, pomarańczowo, a tutaj już drzewa nie mają liści. Wow, Dojechaliśmy do końca. Jak już możecie zauważyć, są budynki. Jeden z nich to chyba jest restauracja. Toalety są. Tak, później to będziemy stać w tej kolejce wielkiej. Jakby co. It's on call. Please, you want to... Prawie jesteśmy na samej górze.
ponieważ góra jest tam. Więc jeszcze kawałek nam został. Ale Eliasz się spisuje. Daje radę. Patrzcie, jak wchodzimy na samą górę. Tadam! Jesteśmy na samej górze. Tam widzicie ten ośrodek wcześniej, który byliśmy. Jesteśmy trochę padnięci, ale Eliasz dał radę. Jestem dumna z niego. Lekko nie jest. I think they make photo with this biggest information that you are on this mountain. Ja, co robisz? Ej, zniszczysz kurtkę! Tata. Mojej mamie pewnie by się coś takiego spodobało. Suweczki, słonie przynoszące szczęście do góry z nosem, postacie Buddy, machające główką i stukające w coś, w dzwoneczki pewnie. Są też bransoletki, wisioreczki. To są buddyjskie bransoletki ze znakami zodiaków. 엘리야 물 줄까? 이제 문 내리. Myślimy, co takiego ciekawego zjeść i wyszło na hot doga. A ja zjem amerykańskiego bez musztardy, bo nie lubię musztardy. Eliasz zje takiego zwykłego. Mój mąż wziął sobie chili. Myśleliśmy, żeby pojechać gdzieś coś zjeść, ale sądzimy, że Eliasz przyśnie w samochodzie, więc nie ma sensu go później budzić na jedzenie i po prostu pojedziemy od razu do domu. Tak chyba będzie najlepiej i może w domu po prostu albo coś zamówimy i zjemy, albo pójdziemy głodni spać. No, bo jakoś tak nie mamy idea. No ja bym wolała zupę zjeść, ale no lepiej nie ryzykować, że Eliasz przyśnie, bo wtedy w ogóle już nic nie zjemy. No, taki jest pomysł. Myślałam, że tutaj jest ośrodek, ma otwarte jedzenie, ale tylko u góry było, więc myśleliśmy tak. Pewnie dlatego, że jeszcze nie ma sezonu zimowego i po prostu ludzie nie ma aż tyle ludzi, żeby otwierać tutaj ten duży, bo ta kuchnia jest tu ogromna.